takich gier słownych, przez co miałam bardzo dużo sytuacji, że na przykład wydaje mi się, powiedzmy mam znajomego, wychodzę z nim na piwo, dla mnie to są po prostu wyjścia i spotkania z kimś, z kim na przykład łączy mnie wspólne hobby, a po czasie się dowiaduję, że tak naprawdę w intencji tamtej osoby to my chodziliśmy na randki i że zapadła jakaś, zadziałała się jakaś taka sytuacja typu znajomy tłumaczył, że przecież on mi na tym wyjściu podał płaszcz z wieszaka i w jakimś dziwnym kodzie, którego ja nie rozumiem, to znaczy, że w tym momencie piwo się zmienia w randkę. Więc jakby ja wychodzę na tą złą i tą głupią, która nie rozumie oczywistych rzeczy, więc no, nie widzę, jakby żadnych uczuć nie widzę po prostu od drugiej strony. I chyba raczej się tego nie nauczę, żeby to odczytywać. Nie było wiadomo do końca, skąd moje problemy wynikają. Też otarłam się o wiele diagnoz, które były postawione błędnie, na przykład borderline, czy nawet bulimia gdzieś tam po drodze weszła. No i dopiero w pewnym momencie po takiej, no można powiedzieć, serii moich załamań, gdzie już naprawdę ledwo byłam w stanie funkcjonować, dopiero padł ten trop, że może być to spektrum autyzmu, które nie zostało jakby wychwycone wcześniej w moim życiu. Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu dotyczącym stereotypów o osobach z spektrum autyzmu, organizowanym przez grupę Kontrasty w ramach projektu My i Oni, projektu Solidarności realizowanego w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Dziękujemy Infopunkt Net Odrze za gościnę i możliwość realizacji dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich za objęcie naszego wydarzenia patronatem honorowym, Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej za objęcie naszego wydarzenia patronatem honorowym, a także pozostałym patronom wydarzenia, Fundacji Synapsis i Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Autyzmu. Dziękujemy również Patrycji Koniecznej za wykonanie fotorelacji dzisiejszego spotkania. A naszą dzisiejszą prelegentką jest Zuzanna Konera, studentka etnologii i antropologii kulturowej, członkini Stowarzyszenia Denkmal Pomorze, zajmująca się ewidencją niemieckich cmentarzy w Polsce Zachodniej. Witamy Cię bardzo serdecznie. Na początku kilka słów wstępu dla osób, które pierwszy raz spotykają się z takim tematem. Z medycznego punktu widzenia autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego przyczyny nie są w pełni znane. Ujawnia się w silnej zależności od czynników genetycznych i środowiskowych. Osoby z spektrum autyzmu nie mają charakterystycznych znamion niepełnosprawności, ale często z uwagi na odmienność swoich zachowań postrzegane są jako dziwne i niedostosowane. Określenie spektrum autyzmu ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak różnorodne są osoby z autyzmem i w jak różny sposób autyzm może wpływać na ich życie. Spektrum obejmuje osoby, które mają pewne cechy wspólne, ale jeszcze więcej odmiennych. Nasilenie stopnia autyzmu nie da się określić liniowo. Należy w tym miejscu podkreślić, że około 50 osób z autyzmem jest niesamodzielna. Są to osoby szczególnie zależne i potrzebujące wsparcia praktycznie przez całe swoje życie. Rozróżnienie cech osób będących w spektrum autyzmu jest kluczowe w kontekście stereotypów o ich rodzinie, której często zarzuca się roszczeniowość. O ile występują osoby takie jak nasza dzisiejsza prelegentka, duża część populacji po ukończeniu obowiązku szkolnego wypada z systemu pomocy i pozostaje tylko pod opieką rodziców. Zuzanno, zaczynamy część z pytaniami. W pierwszej kolejności chcemy Cię zapytać, kiedy nastąpiło pierwsze podejrzenie, że możesz być w spektrum? Jak to wyglądało? Ktoś Ci zasugerował, czy wyniosło się to z Twoich własnych spostrzeżeń? Pierwsze spostrzeżenie, że mogę być w spektrum autyzmu, pojawiło się u mnie rok temu, w marcu. No i poprzedzone było już wcześniejszymi licznymi wizytami u psychologów i psychiatrów ze względu na różne problemy, zdiagnozowaną depresję oraz PTSD i tak naprawdę nie było wiadomo do końca, skąd moje problemy wynikają. Też otarłam się o wiele diagnoz, które były postawione błędnie, na przykład borderline, czy nawet bulimia gdzieś tam po drodze weszła. No i dopiero w pewnym momencie po takiej, no można powiedzieć, serii moich załamań, gdzie już naprawdę ledwo byłam w stanie funkcjonować, dopiero padł ten trop, że może być to spektrum autyzmu, które nie zostało jakby wychwycone wcześniej w moim życiu. No i od pierwszego podejrzenia w marcu jakby do diagnozy w kwietniu nie minęło dużo czasu, więc kwestią miesiąca tak naprawdę.
Czyli no, można powiedzieć, że jest to z jednym od roku. A czy w dzieciństwie, na podstawie informacji, które masz teraz, jesteś w stanie na przykład wychwycić jakieś objawy, które wtedy dawały się we znaki, że coś może być na rzeczy? Tak, musiałam przeanalizować jakby całe swoje życie w kontekście różnych problemów, które miałam. No i to, do czego mi się udało tak dojść z pamięci i też z pytań, to, że w dzieciństwie mam bardzo nietypowe zachowania, typu na przykład jak jadłam słodycze, powiedzmy kupowałam sobie paczkę kinderków, no to musiałam zbierać papierki w parę i przynajmniej w parach wyrzucić je do jednego śmietnika albo ewentualnie wszystkie do jednego pudełku, żeby one były razem, bo jakoś mi się nie wkleiło w głowie dekompletowanie tego albo zbieranie w innym wymiarze niż parami. Też w ciekawy sposób się bawiłam zabawkami, na przykład dalej mam wszystkie moje lalki poubierane tak fabrycznie, jak były kupione, bo to jakoś nie akceptowałam za bardzo rozbierania ich, się strasznie irytowałam, jak dzieci to robiły, ja bardziej ustawiałam rzeczy, niż nimi jakoś tam bawiłam albo dialogi prowadziłam w głowie, co mi się często dalej zdarza, że wydaje mi się, że coś do kogoś powiem, a tak naprawdę to pomyślałam. No miałam też takie różne swoje trzaski, że tak powiem, że potrafiłam się zafiksować na zdzieraniu tapety paznokciami w korytarzu długimi godzinami, po prostu dziecka w domu nie było. Tapeta nie wyglądała za dobrze, ale no, to są takie różne, nie wiem, moje nietypowe zachowania. Też przypomniało mi się właśnie, jak przywoływałam sobie wspomnienia z dzieciństwa, że miałam też takie sytuacje, że bardzo dużo bodźców mnie rozwalało sensorycznie. Na przykład kiedyś poszłam do teatru, mając jakieś 4-5 lat i po prostu dźwięk był tak głośny, że nie byłam w stanie tego znieść, się schowałam pod fotel i zaczęłam płakać i zakryłam sobie uszy rękami. Trochę to zachowanie niegrzecznego dziecka, ale nikt w tamtych czasach jeszcze nie myślał, że to może być jakieś spektrum autyzmu, szczególnie u dziewczynki, bo jednak się to głównie diagnozowało u chłopców. No i też zawsze na każdym etapie edukacji nie potrafiłam się jakoś za bardzo dostosować do rówieśników. Jakby ja ich nie rozumiałam, oni mnie nie rozumieli, próbowałam się zachowywać tak jak koleżanki, żeby być akceptowana, ale to nie wychodziło, bo zupełnie inne rzeczy też nas interesowało. Ja też moją jakby autystyczną fiksację mam od dziecka, że to zawsze była historia, także nigdy nie rozumiałam na przykład zajawek na, nie wiem, High School Musical na przykład, to było dla mnie po prostu głupie. Wiem, jak to brzmi, że inne dzieci były dla mnie głupie, ale po prostu ich nie rozumiałam. No a próby po prostu dopasowania się nigdy się nie kończyły dobrze, bo zawsze wychodziłam na tą najdziwniejszą, która się nie umie dogadać, więc dużo było tych problemów, szczególnie z dogadaniem się społecznym właśnie w grupie rówieśników. No, praktycznie dalej mam problem, żeby się dogadać z ludźmi, ale to już od zawsze to widziałam. No właśnie, w sprawie tych rówieśników, to jak byłaś dzieckiem, to odczuwałaś, czułaś się inna, jakby wyróżniająca się w jakiś sposób? No na swój sposób zawsze, szczególnie przez różne rzeczy, które mnie interesowały, a nikogo innego to nie interesowało, bo potrafiłam się wgłębić naprawdę mocno w jakiś temat i siedzieć tylko w nim. Też jakoś lepiej mi się bawiło z chłopcami niż z dziewczynami, bo przynajmniej w moim odczuciu na ciekawsze rzeczy im pozwalano, na przykład na bieganie po podwórku z łukiem, a dziewczynki się bawiły blankami, to mnie jakoś tak za bardzo niezbyt interesowało. Nie rozumiałam też tych wszystkich zachowań, typu koleżanki się przytulają na powitanie i tak dalej. Nigdy nie chciałam tego robić. Zawsze jakoś się odsuwałam, albo nie wiem, no, też były na przykład w szkołach jakieś zabawy typu skakanie, tańczenie i dla mnie to już było ponad po prostu poziom czegoś, co ja jestem w stanie znieść, że po prostu zawsze się wycofywałam i się często zastanawiałam, co jest ze mną nie tak, że się nie potrafię zachowywać jak taka typowa, wesoła, roześmiana gimnazjalistka. Po prostu jakoś nie umiałam. Zawsze też miałam taką opinię, chują, średnia powyżej 5,0, nudna Zuzana. No jest, bo jest, ale gdzieś tam zawsze jakoś do kogoś byłam doczepiona, ale nie wydawało mi się, że tam pasuje. Co doprowadziło, że rok temu zgłosiłaś się do lekarza? Po prostu kolejne jakby załamanie powiązane z tym, że nie dawałam rady ciągnąć jednocześnie pracy i studiów i było to ponad moje siły i tak naprawdę ten moment, gdzie miałam takie najgorsze załamania i te autystyczne meltdowny, to właśnie jak już musiałam wyjść z roli tylko uczennicy, którą ogarniałam wbrew pozorom bardzo dobrze, bo to była jakby jedna założona maska, więc dawałam sobie z tym radę, a później żonglowanie pracą i studiami, jeszcze innymi obowiązkami sprawiło, że już nie dawałam rady i to jest w sumie dość często, jeżeli chodzi o diagnozy kobiet, że w tym takim już dorosłym momencie życia
bardzo wiele ról zaczyna przytłaczać człowieka i wtedy jakby wybucha i już nie jest w stanie udawać i właśnie przybierać tej maski, którą zakłada, żeby jakoś funkcjonować w społeczeństwie. Były jakieś wcześniej błędne diagnozy? Albo sama czytałaś o czymś i myślałaś, że to mam, zanim przyszło spektrum autyzmu? Sama się staram nie czytać, ale na pewno z dobrych no to dostałam depresję i PTSD, bo to faktycznie mi dokucza, ale to jest w sumie wynik poprzednich doświadczeń i tego, że się próbowałam wiele razy dostosować, a nie musiałam tak naprawdę, po prostu próbowałam udawać normalną i to mi w jakiś tam sposób robiło krzywdę, bo to PTSD to też jednak jest po jakimś doświadczeniu. No a błędnie, no to właśnie jak się diagnozowałam w kierunku PTSD i na przykład miałam takie momenty, że już nie mogłam i wymiotowałam z nerwów i nic w ogóle nie jadłam, no to próbowano mi postawić diagnozę bulimii, co było kompletnie nieprawdziwe w moim przypadku. Tak samo też rozważano borderline'a, ale też się okazało, że to nie jest kompletnie to. A jak się poczułaś, jak usłyszałaś już prawidłową diagnozę? Dobrze, jakby od razu to jakoś tak przyjęłam, że okej, może to jest to i też wtedy dopiero zaczęłam czytać bardzo dużo o spektrum autyzmu, bo też jednak wcześniej w głowie miałam ten taki stereotyp, że jest taki trochę stereotyp niegrzecznego 5-latka, jeśli głównie u chłopców się diagnozuje, więc kompletnie przez całe życie u siebie tego nie przypuszczałam. Ale właśnie im bardziej się zaczęłam wgłębiać w temat, a szczególnie im bardziej zaczęłam czytać doświadczenia innych kobiet też zdiagnozowanych w późnym wieku, no to praktycznie w każdej takiej historii zaczęłam widzieć kalkę swojego życia, także miałam wrażenie, że kurde, przeżyłyśmy to samo życie z tymi samymi problemami, z tym samym niedopasowaniem do wszystkich innych dookoła i że nasz coś faktycznie w tym jest. Więc bardzo mi to pomogło poukładać siebie i też przestałam się czuć jak kosmitka, z którą jest coś nie tak, bo do mnie dotarło, że ze mną jest wszystko absolutnie tak, na takim poziomie, na jakim ja po prostu jestem człowiekiem i nie muszę się zmieniać ani nikogo udawać. A chciałaś dzielić się tą wiedzą, informacją od lekarza, co ci jest, z rodziną, z najbliższymi? I jaka była ich reakcja? Niekoniecznie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Czy nikt nie, tak w swojej rodzinie ktoś wie, czy nikomu nic nie mówiłaś? W zeszłym tygodniu powiedziałam o tym w pierwszym wywiadzie w gazecie, odnośnie właśnie też mojego hobby. Trochę osób to przeczytało, ale z nikim na ten temat nie rozmawiałam. A czy jakieś reakcje, jeśli chodzi o sam temat spektrum autyzmu, cię denerwują? Czy coś sprawia, że masz ochotę na większy dowód na ten temat, by coś wyjaśnić innym osobom? Na pewno mnie denerwuje uznawanie, że jest to wymówka i że teraz jest moda na diagnozowanie się. Znaczy, może trochę tych diagnoz dużo wyszło, ale też jest to dobre, bo ludzie mają większą samoświadomość i nagle do nich dociera w wieku 40 czy 50 lat, że przeżyli życie w nieświadomości i może zostać tylko taki żal, że ta diagnoza przyszła tak późno. Ale gdyby nie było teraz tego wysypu diagnoz, to ludzie by się nie diagnozowali, nie wiedzieliby nic o sobie i też nawet by, czytając historię innych ludzi, nie wpadali na to, że może faktycznie coś też u nich jest na rzeczy. Czy jeśli są ludzie w twoim otoczeniu zdrowi, to czy jest jakieś, nie będącym spektrum, o to mi chodziło jakby co, to czy jest w nich coś, co cię najbardziej irytuje? Irytuje mnie nakładanie karek myślenia osoby neurotypowej na myślenie osoby neuroatypowej, bo to rodzi czasami dużo problemów. Na przykład też taka sytuacja z mojego życia. Byłam gdzieś ze znajomymi na mieście. Przechodziliśmy przez dość ruchliwą ulicę, tramwaj i 3 pasy jezdni. I generalnie jak się poruszam po przestrzeni, to tak za bardzo tego nie analizuję, nie myślę. Po prostu mam pewne schematy, zresztą jak w całym życiu zakodowane i staram się ich trzymać. Na przykład widzę czerwone, to stoję i nie patrzę, czy coś jedzie, nie jedzie, po prostu czerwone stoję. Wiem, że to może być trochę zbędne, bo będzie zielone, coś przejedzie i mnie przejedzie na pasach, ale w tamtym momencie właśnie pamiętam, że cała grupa poszła, ja stanęłam i generalnie myślałam, że to jest takie oczywiste i logiczne, że czerwone to się stoi, a później się okazało, że za 3 dni się rozpętała z tego tytułu afera i może pretensje do mnie, że cała grupa zinterpretowała moje zachowanie jako atencyjne, że ja nim specjalnie się zatrzymałam, żeby oni na mnie zwracali uwagę, że ja tam stoję i żeby specjalnie na mnie czekali. I dla mnie to było takie
dziwne. Jakby po co nadinterpretować w ten sposób jakąś prostą sytuację, przynajmniej dla mnie prostą. Więc no to mnie strasznie jakoś tak mierzy, że ludzie nie chcą zrozumieć, że druga osoba może postrzegać rzeczywistość w nieco inny sposób i że im nie robi na złość swoim zachowaniem, ani nie chce dokuczyć w jakiś sposób. Czy istnieją jakieś aspekty, na które inni powinni zwracać szczególną uwagę, gdy rozmawiają z osobą z spektrum autyzmu? Na pewno, wiem, że na to jest ciężko zwracać uwagę, ale przynajmniej ja mam problem z rozumieniem takich jakby gierek słownych i bardzo doceniam u rozmówcy, jeżeli on nie stosuje czegoś takiego, tylko mówi wszystko wprost i wprost to mogę zrozumieć, żeby nie dochodziło też między nami do nieporozumień. No i też, no na przykład jak ja z kimś rozmawiam, to się nie patrzę za bardzo w oczy rozmówcy albo się czymś bawię cały czas rękami, więc też doceniam, jeżeli ktoś ma świadomość, że mogę w taki sposób prowadzić rozmowę i dalej kogoś słuchać i nie ma o to pretensji do mnie. Ale myślę, że chyba ta jasność formułowania komunikatów jest kluczowa, bo no, znaczy dla mnie czasem w rozmowach świat jest czarno-biały. Powiesz coś, no to tak jest i nie dopatruję się w tym innych znaczeń. No i na tym polu właśnie też wychodzą konflikty często. A starasz się jakoś potem podczas tych rozmów wychodzić z tych konfliktów? W sensie rozmową z tą drugą osobą? Jeśli je w ogóle zauważę, no to tak, ale najczęściej to po prostu jest później już po fakcie pretensja do mnie, że czegoś nie wyłapałam albo coś źle powiedziałam i komuś to też nie spodobało. Też ludzie nie lubią, jak się im coś mówi wprost, to też zauważyłam, ale nie lubię kłamać, więc też wychodzą z tego różne głupie sytuacje. Spotkałaś się z jakimiś osobami, które jednak są bardziej elastyczne pod względem na przykład takiego dostosowania się do Twoich potrzeb i rozmowy? Znaczy myślę, że grono znajomych mam w tym momencie już na tyle uświadomione i empatyczne, że tak, problem się pojawia, jak muszę z kimś nieznajomym porozmawiać i nie wiem jeszcze, co to jest za osoba. No ale widzę, że to się zmienia już wśród ludzi. Też bardzo pozytywnie mnie zaskakują takie sytuacje, jak na przykład nie wiem, w zeszłym roku się poznawałyśmy z dziewczynami z naszej katedry. Zrobiłyśmy sobie taką jakby, no po prostu imprezę domową i jakby gospodyni mnie zapytała, czy to nie będzie problem, jeżeli będzie palić świeczkę, bo wie, że może mi to jak przeszkadzać zapachowo, więc to jest taki niuans, na który ludzie nie zwracają uwagi, ale widać, że niektórzy już powoli na to patrzą i pytają o takie detale, o które nawet ja sama bym nie zapytała. W zasadzie, czy palisz świeczki, bo może mi to przeszkadzać. No, nie myślę o takich rzeczach na co dzień, jak ktoś pomyślał za mnie. Czy zdarza Ci się rozpoznawać podczas rozmów z innymi osobami, że na przykład mogą być w spektrum? Czasem, aczkolwiek nie chcę nikogo diagnozować, ale raz mi się to zdarzyło, że faktycznie pomyślałam sobie, że u kolegi może być coś na rzeczy i się okazało, że tak. Ale to jakby po prostu złapaliśmy bardzo dobry wspólny język, jakąś taką nić porozumienia. I nikt nikomu nie patrzył w oczy podczas tej rozmowy, więc... Czy istnieją jakieś aspekty z życia codziennego, które szczególnie Cię drażnią podczas robienia na przykład zakupów czy załatwiania spraw w urzędzie? No tak, jest tego bardzo dużo. Na przykład ja nie chodzę w ogóle do galerii handlowych, bo nie jestem w stanie tam wytrzymać w środku. Jakby ilość bodźców zapachowych, muzyka w każdym sklepie inna, światło ostre i też ten tłum ludzi, który mi zabiera przestrzeń, potrafią mnie tak odciąć, że ja czasem jak wejdę do galerii i nie mam na przykład słuchawek z muzyką czy wyciszających, to no, mogę na przykład stanąć na środku i nie wiedzieć, co mam zrobić i jak trafić do wyjścia, więc to mnie kompletnie odłącza w ogóle od jakiejś funkcji kierowania swoim ciałem, więc to jest dla mnie bardzo problematyczne. Też unikam wszelkich zatłoczonych miejsc na ulicach, jakby też takie nieoczywiste rzeczy. Nie lubię przebywać w przestrzeniach miasta, które są wysokie, bo mnie te wieżowce przytłaczają, więc tak jak jest tutaj na przykład na Nadolszyńskiej kamienicy, no to jest okej, ale no, urbanistyka niektórych przestrzeni jest tragiczna, jeżeli chodzi o projektowanie miast. Co jeszcze mogę powiedzieć? No też no, korzystanie z miejsc typu na przykład kawiarnie też bywa czasami trudne, jeżeli chodzi o dostosowania no, takie sensoryczne dla ludzi. Też robiłam w ramach studiów taki projekt kawiarni przyjaznej
właśnie osobom w spektrum. To było też bardzo mocno moje subiektywne, ale dużo osób jakby było zachwyconych tym pomysłem i to były takie też nieoczywiste rzeczy, na które się nie zwraca uwagi, typu na przykład jakieś stonowane światło, przygaszona muzyka, też taki klimat, żeby nie było za głośno, jaki na przykład jest na hali targowej we Wrocławiu. To miejsce jest akurat super, tam jest po prostu cicho, jest spokojnie, ale też na przykład też się zaliczam do tych osób, które jak dostają menu i zaszła w nim jakaś zmiana i nie mogę sobie wybrać tego, co zawsze biorę do jedzenia, jest to moje takie bezpieczne jedzenie, to już mam problem, nie wiem, co ja mam zamówić. No, karty się zmieniają, niestety. A jakie są takie Twoje codzienne rozwiązania właśnie w życiu codziennym, żeby było Ci lepiej? Oprócz tych słuchawek, to miałam być. No, stosuję techniki unikania. Jeżeli wiem, że gdzieś się źle czuję, to tam nie chodzę i na przykład zakupy robię tylko przez internet, przynajmniej jeżeli chodzi o ubrania na przykład albo o buty. Jak nie muszę czegoś zrobić, no to nie robię, jak nie muszę gdzieś iść, no to nie idę, więc to bardziej są po prostu techniki unikania, a jak już muszę, no to staram się sobie jakoś pomóc, na przykład też się nerwowo czuć cały czas bawić, jakoś nie pomaga jakoś specjalnie mocno, ale czasami gdzieś trzeba się z czymś zmierzyć. Czy przychodzą Ci do głowy jakieś hipotetyczne rozwiązania rządowe lub samorządowe, które mogłyby szczególnie poprawić komfort osób z spektrum? Czy już niektóre z nich albo takie istnieją, czy Twoim zdaniem się sprawdzają? Jest trochę tych inicjatyw, na przykład wszelkie godziny na przykład zakupów, gdzie jest zgaszone światło i ściszona muzyka, ale czy to działa? Jeżeli to jest zrobione w poniedziałek od godziny 12 do 13, no to jak mają z tego skorzystać ludzie, którzy pracują? Więc to jest takie trochę założenie, że osoby w spektrum nie pracują, więc nie mogą przyjść na tą 1 godzinę w tygodniu na zakupy. I temat załatwiony, albo są też na przykład wagony ciszy w PKP, które są świetne, ale też wokół nich jest mnóstwo kontrowersji, bo wiele osób się czuje urażonych z innych grup społecznych, że taki wagon w ogóle istnieje, bo ktoś kazał im korzystać z tego wagonu. No jest też Mały Kwiecień teraz, więc też jest miesiąc świadomości właśnie świadomości osób z spektrum autyzmu, to jakoś tak się nazywa, ale ta nazwa jest dość pokrętna. I też się pojawiają inicjatywy, ale tak ostatnio się zastanawiałam nad tymi inicjatywami. No, Mamy Kwiecień, jakby podświetlamy budynki na niebiesko, bo się uważa, że niebieski to jest taki kolor autyzmu, chociaż ja się spotykam częściej z tym, że same osoby z spektrum wolą bardziej tęczowe barwy. No i co, poświecimy się miesiąc na niebiesko, a później nic z tego nie wynika tak naprawdę, więc wielkie hasła, jakieś plakaty uświadamiające w szkołach i tak dalej, ale jeżeli chodzi o realną pomoc przy takich rzeczach, na przykład, no nie wiem, pierwszy przykład z brzegu. Ja mam problem, żeby wysyłać maile na uczelnię. Mnie to po prostu tak stresuje, że nie jestem czasem w stanie tego maila otworzyć i to odwlekam przez miesiąc, a później sobie robię morze problemów i muszę chodzić do dziekanatów i załatwiać ten pożar, który sama wygenerowałam. A może by było to bardzo łatwo temu zaradzić. Nie wiem, ktoś mógłby mi tutaj pomóc, wysłać maila, co jest pierdołą, o której ludzie w ogóle nie myślą i bardziej myślą, no co za problem, po prostu otwórz i to wyślij. Ale to tak nie działa, jak się coś zapnie w głowie, no to nie da się tego zrobić, bo po prostu się nie da. I w takich prostych rzeczach jakby tej pomocy nie ma, więc wolałabym chyba, żeby już tutaj jakoś bardziej to działało w codzienności niż w pisaniu postów na Facebooku albo w rozwieszaniu plakatów w szkołach i właśnie w siedzeniu się na niebiesko. Czy nakręcasz się jakimiś myślami w którymś momencie, jak na przykład właśnie z tymi mailami, to potem się już nakręcasz jakby na to? Jak to wygląda? Ciężko powiedzieć, to jest po prostu taka blokada w głowie, że jak mój mózg sobie powie, że czegoś nie zrobi, no to nie zrobi i po prostu nie zmuszę się do tego w żaden sposób, bo się to może skończyć atakiem paniki. Ja sama nie wiem, z czego to wynika, bo też mi się wydaje, że to jest taka głupota wysłania maila, ale też nie lubię się komunikować w ten sposób, jakby wolę rozmawiać. To też bardzo dużo osób ma, że jak ma zadzwonić po pizzę, no to nie, to już prędzej pójdzie na piechotę na drugi koniec miasta po tą pizzę, a tego telefonu do ręki nie weźmie. Nie wiem właściwie, z czego to wynika. Może jakaś taka niepewność w schemacie komunikacji. Też jak rozmawiam z ludźmi, to staram się jakimiś schematami posługiwać też, bo nie wiem na przykład jak się w niektórych sytuacjach zachowywać.
i co odpowiedzieć, żeby to zabrzmiało dobrze, a nie na przykład niegrzecznie. I też bardzo często się łapię na tym, że jak czytam książkę albo oglądam seriale i jest jakaś sytuacja społeczna tam opisana, to ja później przenoszę kalkę zachowania, o którym przeczytałam, że dało radę, na swoje prawdziwe życie i próbuję tego odtworzyć 1 do 1 i zagrać tym schematem. Oczywiście nie zawsze to działa, ale mi jest ciężko coś wymyślić, żeby to po prostu nie było odebrane jako dziwne, albo właśnie chamskie, albo zbyt bezpośrednie, po prostu żeby to zagrało w kontekście tych reguł społecznych, rozmów, które są akceptowalne. Właśnie w kontekście tych rozmów, to jeszcze mam pytanie o to, czy masz problem z interpretacją uczuć, emocji innych osób, z którymi rozmawiasz? Jak sobie z tym radzisz? Bardzo duży. Pierwsze też dlatego, że ja się nie patrzę w oczy i za bardzo w twarze, więc też nie widzę po mimice i też nie umiem jej interpretować. No i nie rozumiem takich gier słownych, przez co miałam bardzo dużo sytuacji, że na przykład wydaje mi się, powiedzmy mam znajomego, wychodzę z nim na piwo, dla mnie to są po prostu wyjścia i spotkania z kimś, z kim na przykład łączy mnie wspólne hobby, a po czasie się dowiaduję, że tak naprawdę w intencji tamtej osoby to my chodziliśmy na randki i że zadziałała się jakaś taka sytuacja typu, to mi ostatnio, ponad rok temu znajomy tłumaczył, że przecież on mi na tym wyjściu podał płaszcz z wieszaka i w jakimś dziwnym kodzie, którego ja nie rozumiem, to znaczy, że w tym momencie piwo się zmienia w randkę. Więc z reguły ja wychodzę na tą złą i tą głupią, która nie rozumie oczywistych rzeczy, więc no, nie widzę, jakby żadnych uczuć nie widzę po prostu od drugiej strony. I chyba raczej się tego nie nauczę, żeby to odczytywać. Jak Twoim zdaniem przedstawiane są osoby spektrum w popkulturze? W popkulturze. Bardzo stereotypowo. To jest też temat, który jakby lubię go i nie lubię go, bo teraz faktycznie nie lubię narzekania na modę, na diagnozę, bo to jest akurat dobre i niesie ze sobą dobre rzeczy, ale jeżeli chodzi o modę na autyzm w popkulturze, no to jest trochę straszne. Pierwszy przykład z brzegu, no to ostatnio popularny serial Wednesday, gdzie bardzo dużo osób orzekło, że bohaterka jest właśnie autystyczna, jest taka zimna, jest wycofana, nie ma w ogóle mimiki twarzy, interesuje się mrocznymi rzeczami, jest bezpośrednia, ma jakieś tam swoje hiperfiksacje, tylko że ona była strasznie wyidealizowana w tej produkcji. Miała taki ładny autyzm, że tak powiem. Nie miała żadnych ataków paniki, żadnych meltdownów, nie rozdrapywała sobie skóry do krwi, bo już nie mogła wytrzymać nerwowo. Dlatego nie było kompletnie pokazanego. Była pokazana po prostu jako taka fajna postać i to nie jest prawda. A bardzo dużo osób się na to złapało i były takie 3 miesiące, gdzie wszyscy chcieli być jak ta Wednesday. Po prostu jak ja na to patrzałam i widziałam też osoby, które się na to złapały, a z którymi ja ewidentnie nie miałam nigdy wspólnego języka i to zawsze ja byłam ta dziwna, no to się zastanawiałam, jakim cudem ja i moje stare koleżanki w tym momencie mamy być jednakowo jako ta sama postać Wednesday, która niby ma spektrum autyzmu. No to zupełnie jakby 2 inne światy. Jest trochę takich postaci, czy też jest Sheldon z teorii wielkiego podrywu, to też kolejny stereotyp, że osoba w spektrum jest świetna z fizyki, z matematyki i jeszcze najlepiej w tych czasach to nadaje się do pracy w IT. Jakbym poszła do IT, to bym wytrzymała to może tydzień i bym wyrzuciła komputer przez okno, bo nic mnie tak nie przebodźcowuje jak praca z technologią, więc i nie widzę cyfr, więc na Sheldona się nie nadaje niestety. To nawet byki na maturze z historii porobiłam, że wydawało mi się, że piszę datę 1918, pisałam 1981 i w mojej głowie to było to samo. Bo jak sobie tych cyfr nie pokoloruję, to ich nie zobaczę. Więc też dużo razy mam takie wtopy typu podaję komuś numer telefonu, wydaje mi się, że jest dobrze, zamienię 2 ostatnie cyfry, później muszę dzwonić na impost i się dowiadywać, jak mogę paczkomat utworzyć, bo jest na zły numer telefonu. No, więc w popkulturze to przedstawienie jest bardzo stereotypowe i też mam wrażenie, że bardzo romantyzowane, co też jest niedobre, bo jak się robi moda na to, że wszyscy mamy ten ładny autyzm, no to znowu ta grupa, która ma jakieś różne problemy społeczne czy swoje dysfunkcje, znowu jest spychana na margines i tak dalej jest tą dziwną grupą, z którą się ci z tym ładnym spektrum nie chcą zadawać i gdzieś tam poddają tych ludzi ostracyzmowi, więc to mi się akurat bardzo nie podoba, w którą stronę to idzie. Można to jakoś zahamować, coś zrobić, żeby jednak tutaj pokazać prawdziwy obraz spektrum? Masz jakieś pomysły na przykład? Szczerze nie wiem, jest jakby
aktywizm oddolny, który stara się z tym zjawiskiem walczyć, ale to już jest tak daleko, to trochę idzie w stronę właśnie romantyzowania i upiększania nie dość zaburzeń, to jeszcze chorób psychicznych. Ostatnio też widzę romantyzowanie seryjnych morderców z dokumentów na Netflixach, więc to też jest takie... Ludzie to lubią, więc to teraz po prostu siada i można o tym nagrywać ładne TikToki, więc wszystkim się to podoba. Prędzej czy później mam wrażenie, że to się znudzi, się znajdzie jakaś inna moda, ale póki co jest tak jest. Z drugiej strony powiedziałeś, że jest też moda na diagnozowanie ogólnie, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne. W tym aspekcie masz lepsze zdanie niż o popkulturze? Tak, bo to jest zwiększanie świadomości. Jakby od pójścia do psychologa lub psychiatry jeszcze nikomu się nie stała krzywda, a może uratować to nie jedno życie tak naprawdę. To też jest częsty motyw, że dorosłe kobiety dostają diagnozę spektrum już tak naprawdę jak są z kraju myśli samobójczych, więc to też już jest taki przełomowy moment, gdzie ktoś wpada na eureka, może to jest autyzm i trzeba do tego podejść trochę inaczej i inaczej rozwiązać te problemy. Także tutaj akurat moda na to jest dla mnie po prostu większa świadomość i więcej ludzi, którzy zadbają o siebie i po prostu będą w stanie sobie jakoś poukładać życie bez skrzywdzenia siebie. To skoro już mówimy o stereotypach i wspomniałaś o diagnozowaniu dziewczyn, kobiet, to poruszmy może ten temat. Wspominałaś już o tym, że łatwiej jest diagnozować chłopców. A co mówimy o dziewczynkach? Jakby kryteria diagnostyczne i wszystkie testy też zostały ułożone pod jakby to męskie spektrum autyzmu i przez lata to tak funkcjonowało. I tak naprawdę to, że kobiety się zaczęły samodiagnozować, a potem chodzić na oficjalne diagnozy, to też trochę wyszło z takiego, tak oddolnie bardzo mocno, że się gdzieś tam wymieniały doświadczeniami i nie ma jakby też dalej nawet spisanych tych kryteriów oficjalnie dla kobiet. Też dalej w Polsce się robi testy tylko pod ten męski autyzm, który często nie wychwytuje tego kobiecego. I to też dużo osób przez to nigdy się nie podejmuje diagnozy, bo jest to bardzo droga sprawa. Jakby są opcje, żeby zdiagnozować dzieci, ale dla dorosłej osoby no to już są koszta idące w tysiącach, licząc też dojazdy, bo tych ośrodków diagnostycznych w Polsce jest bardzo mało. I na przykład decyduje się jakaś kobieta na tą diagnozę, ma ewidentnie wszystkie jakby przesłanki, że może być w tym spektrum i różne problemy z funkcjonowaniem, a się okazuje, że test jej nie wyłapał, utopiła 1500 zł na tę diagnozę, więc to też jest takie bardzo mocno ryzykowne. No też po sobie widzę, że ani nie pasowałam do tego stereotypu tego informatyka, ani też nie byłam jakimś specjalnie niegrzecznym dzieckiem, jakby kobiety i dziewczynki też się dużo lepiej maskują i dużo lepiej się uczą tych zachowań społecznych, także po prostu widzą kogoś w jakiejś sytuacji i potem to potrafią odegrać, albo właśnie się uczą tych dialogów z seriali i też to potrafią odegrać, więc do pewnego poziomu to działa, ale prędzej czy później to się załamie. U mnie się to załamało właśnie na łączeniu roli studentki i osoby pracującej, ale no, nie było to jeszcze aż tak destrukcyjne, jakby na przykład mi się załamało w momencie, w którym wzięłabym ślub, miałabym dzieci i by się okazało, że nie jestem w stanie tej roli ująć, bo tu już jestem odpowiedzialna za czyjeś inne życie i już bym się nie mogła wysypać, a to też jest bardzo dużo tego typu tragicznych historii, że w tych momentach się kobiety załamują, albo się w ogóle dowiadują, że są na spektrum, bo diagnozują swojego syna i to wychodzi gdzieś jakby w porównaniu zachowania swojego dziecka do siebie z dzieciństwa, że kurczę, może ja też jednak jestem, a całe życie udawałam, że nie. No i mamy problem w tym momencie. Taka osoba też potrzebuje wsparcia i pomocy już sama dla siebie i też, żeby udźwignąć wychowanie po prostu swoich dzieci. Jeśli chodzi o właśnie te studia i pracę, to czy spotkałaś się z jakimiś problemami na swojej ścieżce? Było ich bardzo dużo. Przede wszystkim to, że pierwsze studia rzuciłam, ale to dlatego też, że nie mogłam się za bardzo odnaleźć w grupie ludzi, nie mieliśmy w ogóle ze sobą wspólnego języka i ja się chciałam po prostu uczyć i nie rozumiałam na przykład, dlaczego koleżanki się ze mną kłócą, że nie można zrobić wszystkiego z internetu, tylko ja chcę zrobić z jakichś książek, więc wiecznie się kłóciliśmy. Nie odnajdywałam się tam kompletnie. No i się czułam na marginesie. Drugie, jakby moje studia, które teraz będę kończyć w tym roku, są już całkowicie udane i tu się w końcu odnalazłam, ale też realizuję na nich swoje zainteresowania, ale też nie było łatwo ze względu na to, że
właśnie jednoczesna praca i studia strasznie mnie zjadły psychicznie, także to już były momenty, gdzie ja naprawdę już nie dawałam rady. No, na szczęście jakoś to poszło, ale to też jest... Ja jestem też bardzo jednozadaniowa. Jak coś robię jednego dnia, to się muszę wgryźć tylko w tą rzecz, którą robię i bardzo ciężko jest mi zmienić maskę. Jak musiałam zmienić na przykład twarz studentki i iść nagle pracować do gastro, to tego kompletnie nie potrafiłam zrobić i któreś pole zawsze zawalałam i coś zawsze na tym cierpiało. Też osoby w spektrum, jak pracują, to mają trochę inny tryb skupienia w pracy. Na przykład jak człowiek neurotypowy jest w stanie sobie rozłożyć pracę na 8 godzin na jednostronnym zmęczeniu, no to ja tak nie umiem. Ja się muszę na czymś hiperfokusować, po prostu klepię na przykład jedno zadanie 4 godziny, nie wychodzę do łazienki, nie jem nic, jakby nic innego nie robię i dopiero jak to skończę, to się mogę od tego oderwać. Bo jak mnie coś rozprasza, to tego nie zrobię tego po prostu. No jeśli pojawia problem, to zrobić przez pozostałe 4 godziny i pracodawcy też nie wiedzą, jak się odnosić do pracowników, którzy pracują w takim specyficznym trybie. No i też teraz, jak już kończę studia, to też widzę, jak wysyłam CV-ki w różne miejsca, że miałam taką sytuację, gdzie kompetencje miałam bardzo duże i to mi powiedzieli też już na rozmowie, na którą mnie zaprosili, że świetnie pasuje do profilu kandydata, że dużo doświadczenia itd. Generalnie byli bardzo pozytywnie nastawieni i bardzo na tak, żeby mnie zatrudnić, a ostatecznie mnie nie zatrudnili, bo na rozmowie wypadłam zbyt dziwnie, bo tych jednak kompetencji społecznych nie mam. To, że mam wiedzę i po prostu jakieś praktyczne umiejętności nie wystarczyło, żeby przekonać pracodawcę, że mogę pracować w zespole. I to też jest bardzo trudne. Z tego, co czytałam i mam w głowie dobrze statystyki, to właśnie chyba na Autostowie było, że 37% osób w spektrum w ogóle ma stałą pracę, z której jest się w stanie utrzymać, a 85% osób z dyplomem uczelni wyższej nie pracuje w zawodzie, bo nie ma siły przebicia, żeby siebie dobrze sprzedać i żeby nie dostać wypowiedzenia z powodu nie pasujesz do zespołu, bo jesteś zbyt dziwny. No a teraz jak w XXI wieku mamy trochę więcej takiej pracy niezwiązanej jednak z pracą w zespole, to nie jest trochę łatwiej? Nie czujesz czegoś takiego? Może jest. Też się mówi, że bardzo dużo osób na spektrum się odnajdzie z pracy zdalnej, ale to też moim zdaniem wszystko zależy od człowieka. Ja na pracy zdalnej się kompletnie nie potrafię skupić. Ja jednak muszę mieć tu biuro i mieć po prostu wydzieloną przestrzeń do pracy, żebym mogła w ogóle coś zacząć robić. No na pewno w pracy z klientem się nie odnajduję, to dla mnie jest po prostu koszmar. Jeżeli chodzi o zespół, no to jestem w stanie się odnaleźć w zespole, jeżeli się zaczniemy dogadywać na takim polu, że po prostu siebie wzajemnie rozumiemy, ale to zależy od wszystkich, nie tylko ode mnie tak naprawdę. Więc to też jest słabe, że się tą odpowiedzialność za dogadywanie się w zespole zrzuca tylko na tą osobę, która się wydaje, że się nie potrafi dogadać. Tak naprawdę mogłaby się dogadać, gdyby to nie polegało na rozmawia Polak z Chińczykiem i jeden nie zna języka drugiego i też nie chcą tych swoich języków poznać. Więc no, opcji pracy teraz jest więcej, ale też głównie się też kładzie nacisk na pracę zdalną i pracę też z technologiami często, a też no przynajmniej ja nie wyobrażam sobie nie pracować w czymś, co jest niezwiązane kompletnie z tym, co mnie pasjonuje i w czym się będę męczyć. Nie chcę tak spędzić życia, więc ludzie na spektrum też się czasami pasjonują takimi rzeczami, które są pozornie społecznie zbędne i ciężko jest znaleźć zatrudnienie w czymś, co będzie ich satysfakcjonowało i po prostu będą mogli w tym być dobrzy i się rozwijać, faktycznie w pełni korzystać z tego, co mają w środku i co mogą społeczeństwu zaoferować. Jeszcze właśnie będę wracała do pytania o Twoje zainteresowania i hobby ze względu na warsztaty, które będą się niedługo zbliżać. Natomiast mam jedno pytanie, które zrodziło mi się, jak tworzyłam ten scenariusz. Jak wygląda tworzenie relacji romantycznych w przypadku osób z spektrum autyzmu? Jak to wygląda? Znaczy, no to też zależy od człowieka. Bardzo dużo osób na spektrum tworzy grupę, która nie jest heteronormatywna, to są osoby właśnie z grupy LGBT+, więc no na to różnie. W moim przypadku jakby patrzę głównie na podobny światopogląd, żeby się dogadać, a nie na neurotypowość, też jakby wzajemny szacunek, chociaż no,
tutaj mam najwięcej trzasków, szczerze mówiąc, bo nie jestem w stanie poznać, kiedy jakiś kolega przestaje być kolegą jednostronnie, a nie jestem zainteresowana, więc tu kompletnie w te gry nie umiem. Nie wiem, jak moje relacje romantyczne wyglądają. Ja też jestem osobą aromantyczną, ja seksualną, więc jakby mogę z kimś być w związku, ale bardziej się to opiera na jakimś takim porozumieniu dusz, wspólnym hobby, miłym spędzaniu czasu razem, taka bardziej głębsza przyjaźń, bym powiedziała. I to jest coś, co mi całkowicie wystarcza. Wielu osobom nie wystarcza, więc też trzeba znaleźć kogoś, kto po prostu będzie z nami kompatybilny emocjonalnie i psychicznie. Wracając jeszcze do samego autyzmu, mam pytanie, czy uważasz, że poprawnym jest określenie zespół Aspergera? Bo w ostatnim czasie w niektórych kręgach następuje zmiana tej terminologii i to określenie zostaje uznane za przestarzałe, niewłaściwe. Tak, bo się zmieniają kryteria diagnostyczne. Jakby Hans Asperger stworzył je głównie w oparciu o obserwacje chłopców w 1944 roku, więc to już się kompletnie jakby dezaktualizuje też patrząc na stan wiedzy współczesny, chociaż jeszcze dalej się tego używa. W Polsce dalej się stawia diagnozy, które są tak opisywane, ale jak obserwuję właśnie opinie środowiska z zewnątrz, no to ludziom się nie podoba, że to jest w ten sposób ujmowane, ponieważ to jest no po prostu stare kryteria diagnostyczne i stary sposób rozpatrywania autyzmu. Teraz się bardziej mówi o tym, że po prostu jest jedno spektrum, które się nie rozdziela też i na nisko funkcjonujących, i na wysoko funkcjonujących i też spektrum może pociągać ze sobą niepełnosprawność, ale nie musi, bo to jest jakby muszą być po prostu 3 warunki spełnione, czyli właśnie ta mocna hiperfiksacja na czymś i problemy w tworzeniu relacji i w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. I to jakby samo w sobie Asperger jest trochę szerszy tutaj, co prawda. Mam głównie wiedzę historyczną na ten temat, więc mogę się o Aspergerze rozgadać też pod tym kątem, że no, diagnozował chłopców, nie wyszedł swoimi teoriami na dziewczynki, to było kiepskie, ale na przykład jak tak czytałam, my się wgłębiałam w tą postać, że on postrzegał też osoby na spektrum jako osoby o bardzo dużym potencjale też dla społeczeństwa i chciał kierować trochę jakby, nie wiem, społeczny dyskurs w stronę tego, żeby pozwalać takim dzieciom już od małego rozwijać tylko swoją fiksację, żeby osiągnęły jakieś, nie wiem, maksimum w tym i to wykorzystywały z pożytkiem dla społeczeństwa, no to mi się wydaje, że to jest dobre i lepsze niż system szkolny, który często dusi też dzieci, które nie są dopasowane. Nie wiem, mi na przykład szkoła zabiła kompletnie chęć na malowanie. Też miałam zawsze dość duży talent i też to traktowałam jako coś, co mnie odstresowywało na zajęciach i też dużo lepiej mi się skupiało na słuchaniu, a na przykład moja polonistka w liceum mi szlicownik zabierała, bo uważała, że ja w tym momencie nie słucham. Co było nieprawdą, bo jak ona mi to zabrała, to ja przynosiłam uwagę na zbawienie się czymś innym, a no nie wiem, gumka do ścierania, niedobre, dobra, gumka do włosów też mi to nie pasowało, więc też zwracałam uwagę na znalezienie sobie czegoś, co było dobrym zamiennikiem, a tak naprawdę mogłabym, nie wiem, rozwinąć gdzieś ten talent i gdzieś to wykorzystywać w tym momencie życia, a tego nie zrobiłam. No nie zrobiłam, no już też jakby, jak nie chodzę na wykłady, to też nie mam przestrzeni, żeby słuchać i rysować, więc trochę to zostało zamarnowane. Jak wyglądają teraz Twoje studia? Znaczy teraz jestem na ostatnim roku magisterki, więc zostały do dokończenia zajęcia i dopisanie pracy magisterskiej. A mówiłaś, że nie chodzisz na zajęcia? Nie, ja je robię w toku indywidualnym i to jest jedyna pomoc systemowa, jaką mógł mi zaoferować uniwersytet, że ja mieszkam w Szczecinie też ogólnie. Już trochę jednoczesna praca i studia, nie mam na to psychicznej siły. No, po prostu nie mam. I tak to robiłam do końca praktycznie szkoły, bo pracowałam w Szczecinie, a tu przyjeżdżałam raz na miesiąc, ale tak, żeby już biegać i pracować po 14 godzin dziennie i skupiać na to uwagę, to już nie. Już po 3 latach takiego trybu nie dałam rady. Więc tu też tak, dużo pisałam w tych sprawach właśnie o jakąś pomoc systemową na uniwersytet, ale raz dostałam odpowiedź przykro, to może pani pójdzie na dziekankę. Pójdę na dziekankę i co dalej? Za rok będę miała mniej autyzm i sobie poradzę. To tak nie zadziała, że teraz wezmę dziekankę i za rok się ogarnę. Nie, ja potrzebuję kogoś teraz, kto mi chociaż będzie, nie wiem, skanował książki z biblioteki, jak już muszę się na indywidualnie siedzieć.
Bo pracę w takim razie masz w Szczecinie, tak? Tak. Możesz nam opowiedzieć, co robisz? Aktualnie jestem w trakcie zmiany pracy i głównie się skupiam na stowarzyszeniu. No i jakby szukam już czegoś w zawodzie, bo jeszcze do tej pory nie udało mi się pracować w zawodzie, no albo dostawałam właśnie odpowiedzi na CV-ki, że wszystko fajnie, fajnie, duże kompetencje, ale coś tam nie pasowało. W związku z tym, że po zakończeniu tej rozmowy będziemy iść do części warsztatowej poświęconej Twojej pasji, czy mogłabyś nam nieco o niej i o nich opowiedzieć? Jak doszło do tego, że się właśnie tym zainteresowałaś i jak długo Twoja pasja trwa? Ja się zajmuję teraz, w sumie można powiedzieć jednym rewirem, bo jest to historia, którą sobie rozszerzam na bardzo dużo różnych aspektów, na przykład na moje studia antropologiczne, na które poszłam dlatego, że już tak pójdzie na blachę historii i sztucznych dat nie satysfakcjonowało mnie, bo jestem w stanie to sama zrobić, więc potrzebowałam tego takiego bardziej ludzkiego aspektu, żeby bardziej się antropologią historyczną zajmować, można tak to powiedzieć. Na studiach też rozwinęłam sobie hobby, którym jest kolekcjonowanie starej odzieży, vintage, więc mam, nie wiem, można powiedzieć, około 50 sukienek z okolic II wojny światowej i z lat 50. i też trochę starszych, w których chodzę na co dzień. Dzisiaj akurat mam wyczesy z lat 20., więc też tak kobiety chodziły, nie sukienkę. Także to jest jedno moje hobby, ale ono wyniknęło też z tego, że to co powiedziałam, kobiety się bardzo dobrze maskują. Ja też miałam problem, żeby się wybić, tak jak się chciałam naukowo zajmować historią, bo też, no nie wiem, na przykład jeden z moich nauczycieli mówił, że historia to jest dla męskiej kawalerii, powinni się tym zajmować mężczyźni. Albo jak myślałam na jakie studia pójść, no to mój były chłopak na przykład mi wybijał z głowy archeologię, bo jak będziemy mieli dzieci, to co ty z nimi zrobisz? Nie pojedziesz sobie na wykopy na 3 miesiące. W sumie dlaczego? Czy ktoś mężczyźnie tak powie, że nie może jechać na wykopy na 3 miesiące, bo co zrobi z dziećmi? No niekoniecznie. Więc no tu trochę jakby nakierowałam to swoje hobby na coś, co jest społecznie akceptowalne dla kobiety, żeby dalej się jednak siedzieć w rewirach historycznych, ale żeby jakby nikt nie miał o to do mnie pretensji. Co się szybko okazało, że mnie to nie do końca satysfakcjonuje, bo dalej jednak tęsknię za książkami, grzebaniem w archiwach i robieniem merytorycznych rzeczy, więc jeszcze działam w Stowarzyszeniu Szczecińskim i się zajmuję ewidencją niemieckich nagrobków, więc ja wykopuję, odnawiam, tłumaczę inskrypcje, trochę w papierach też siedzę. I to jest bardzo fajne, ale też widzę, że ludzie bardziej interesują te ubrania i też ilu wywiadów bym mnie udzieliła, nawet do TVN, no to ten temat został wycięty. I wszystko to tylko te ubrania, panie w ładnych sukienkach i też taki trochę ten kontekst historyczny tych rzeczy, który mnie najbardziej interesuje, bo też no, lubię o nich wiedzieć jak najwięcej. No to ludzi nie interesuje. Jakby ich interesuje też, że to jest ładne i że ładnie wychodzi na zdjęciach. No i tutaj to jest też trochę dla mnie smutne pod tym względem, że bardzo dużo serca włożyłam w studia i żeby robić to, co lubię i pracować tam, gdzie lubię, a często czuję, że to jest niedoceniane. Typu zrobię posta merytorycznego i wrzucę go gdzieś na jakieś historyczne stronki i widzę, że ludzie to widzą i że to czytają, ale na przykład osoby, od których bym się spodziewała jakiejś merytorycznej dyskusji, nie skomentują tego ani słowem, a na przykład w tym samym czasie wrzucę na relację na Facebooku zdjęcie nowego gorsetu, który kupiłam, no to kolega nie napisze mi, że świetnego posta zrobiłam i zrobiłam dobry research, napisze mi, że fajny gorset. Więc to działa w tą stronę. Jest to mocno demotywujące na pewno, że to w tym momencie motywacja mi spadła, ale mam nadzieję, że ją kiedyś odzyskam i znowu zacznę jakby więcej rzeczy robić i widzieć w tym sens. Ze względu na to, że nie lubisz chodzić po sklepach, to gdzie znajdujesz takie ubrania? Głównie są to lumpeksy, Vinted, czasem Allegro, LX. Zdarza mi też, że na przykład robię jakieś wydarzenia o retro w Szczecinie i ktoś do mnie pisze, że ma coś starego po jakiejś ciotce albo babci i pyta, czy ja tego nie chcę, no to oczywiście, że chcę. Więc no, targi staroci też odwiedzam, chociaż w Polsce jest mało ubrań. W Polsce jest trochę inne przedmioty są bardziej pożądane, ale do Niemiec stąd nie ma daleko i w Niemczech już się trochę ich naprawdę bardzo dużo, ale też ich dużo więcej przetrwało ze względu na to, jak wojna przebiegała. No i tak
jak też komunizm zmuszał ludzi do noszenia ubrań do końca, a mnie jednak najbardziej interesują te przedwojenne już. Lata 50. mi się tak mocno nie podobają jak 30. i 40., więc to są te moje ulubione dekady. A co Ci się w nich podoba, w tych konkretnych dekadach? Detal, kształt tej odzieży, bo uważam, że trochę bardziej mi pasuje przynajmniej niż lata 50. No i też podoba mi się, jak to ująć, znaczy zawsze zmiana kształtu formy odzieży wiązała się z tym, że się zmieniały w jakiś sposób role społeczne i to też było dyktowane tym, że wybuchały wojny i kobiety musiały przejmować część zadań, które dotychczas jakby wykonywali mężczyźni. I w latach 30. i 40. paradoksalnie, co by nie mówić o tych latach, istniała bardzo duża świadomość feministyczna i powstawało bardzo dużo też czasopism redagowanych przez kobiety odnośnie tego, jak pracować, jak się samorozwijać, jak funkcjonować, po prostu jak być sobą w tym nowo tworzącym się świecie. Oczywiście to przerwała II wojna światowa i później trochę ludzie znowu wrócili do tych bardziej tradycyjnych ról rodzinnych, chociaż to też bardziej na zachodzie niż w bloku wschodnim, bo tutaj u nas bardziej działało hasło kobiety na traktory i nasze babcie się nie nosiły tak stronie jak Amerykanki w wielkich sukienkach na halkach. Więc mi się też podoba to, że te ubrania jakby są też połączone z dekadą, która mnie w jakiś sposób inspiruje, chociaż to też się nie wszystkim podobało, to też my patrzymy na te ubrania z perspektywy współczesności, że są ładne i też ja często słyszę takie komentarze na ulicy, że o, pani wygląda w końcu jak prawdziwa kobieta, a nie te w spodniach, co chodzą. No właśnie, no w moich sukienkach z lat 30. jakbym wyszła tak na ulicę, no to bym usłyszała, że a to pani to się tak ubiera, o Jezu, nie to co moja babka, matka edwardiańska w gorsecie, pięknie, suknia do ziemi, teraz to te kobiety się w ogóle nie szanują. Także co dekadę to po prostu to samo narzekanie na modę i na to, jak ona się zmienia. No a faktycznie ta z 30. i 40. była bardzo taka geometryczna i praktyczna i dało się w niej codziennie funkcjonować, więc to mi się podoba, że jest to ładne i to działa i działa w życiu. Już więcej o warsztatach będzie zaraz, a teraz mamy miejsce na pytania od osób tutaj na sali. Czy ktoś coś ma? Akurat ja będę stąd bardziej słyszalna. Akurat mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o też tak zwane udogodnienia w stronę osób w spektrum autyzmu, bo akurat też się zajmuję podobną branżą, tylko że akurat siedzę w edukacji i akurat mam pogląd, jak to wygląda z drugiej strony. Szczerze powiedziawszy, spora grupa nauczycieli, tych starszych, nie ma wiedzy zaktualizowanej, są jak specjaliści. Nie mają zaktualizowanej wiedzy dotyczącej najnowszej, dotyczącej spektrum autyzmu. No i akurat obserwuję tak, kilka zjawisk. Obserwuję na przykład to, że tylko ci młodsi nauczyciele, jeżeli oczywiście ich zainteresowanie jakiś tam najbliższy spektrum autyzmu, zagłębiają swoją wiedzę dotyczącą właśnie spektrum. A też akurat spotykam się z takim uporem przed nabywaniem wiedzy ze strony tych starszych i nawet jak próbowałam przebić tą ścianę, tłumacząc, że Asperger i autyzm to jest jedno to samo, albo na przykład, że nie ma czegoś takiego jak niskie i wysokie funkcjonowanie, to się patrzyli na mnie jak na moich. Albo na przykład, jeżeli chodzi o pokoje wyciszeń, to społeczeństwo nie ma za bardzo wiedzy, jak to powinno wyglądać, że na przykład ściany powinny być pomalowane w jasnych, przygaszonych kolorach, światło ma być w ciepłej tonacji i lekko przygaszone, rozproszone. Powinny być też akurat coś miękkiego na podłodze, ogólnie miękkie materiały niegryzące.
No i też zabawki sensoryczne, słuchawki bądź stoper Geuszu, no i koc bądź kołdra obciążeniowa, a akurat albo w swojej placówce oświatowej, albo w innych obserwuję coś na kształt mamy pustą salę, damy krzesełka, damy kredki, pomalujemy ścianę na niebiesko z białymi chmurkami i żadnego wygłuszenia nic i to jest strefa wyciszenia. Bądź w drugą stronę, że obniemy ścianę grądkami na grubość 30 cm i nie damy do tej sali nic. I nawet oświetlenie. I jak takie dziecko ma się wyciszyć? Ja gdybym tego nie miała iść do takiej klitki, to ja bym wpadła w panikę. Ja się z tym generalnie zgadzam i przypomniało mi się też teraz taki wątek, który widziałam w kontekście budowania nowej galerii handlowej w moim Szczecinie, że ludzie też coraz mocniej zwracają uwagę na te potrzeby osób z spektrum w galeriach handlowych, że taki pokój byłby dobry, bo nigdy nie wiadomo, co się jakby komuś przydarzy, jak już musi tam pójść, dostanie ataku paniki na przykład na środku i będzie potrzebował po prostu się wyciszyć. No oczywiście jedna osoba napisze taki komentarz typowo empatyczny i pod nim się zjawi 10 innych, które piszą rzeczy typu a po co w ogóle te osoby w spektrum przyprowadzać do galerii handlowej? Niech siedzą w domu albo się dostosują. Także no, ale no myślę, że no jest to problem. No, ludzie nie mają tej świadomości, ale też myślę, że nie mają, dlatego że nie pytają, co może pomóc osobie, która jest w spektrum, tylko robią jak im się wydaje, że te chmurki niebieskie będzie ok, a to w sumie wystarczy zadać pytanie i uzyskać odpowiedź, jak taki pokój skonstruować, jeżeli w ogóle jest chęć, żeby takie coś zrobić, bo to też nie często jest. Znaczy, jak ja robiłam kawiarnię, która mi by najbardziej pasowała, no to właśnie też nie dość, że menu było ujednolicone, światło było też ciepłe i przygaszone, bo no, z zimnego też mnie oczy bolą. Też bardzo boleję nad zmianą latarni na dworze, na te zimne światło, bo to teraz też wchodzi taki trend i te stare perelowskie latarnie zostają usunięte. Cisza albo jakaś muzyka, która jest taka niedrażniąca moich uszu, ale to bardzo ciężko dopasować też, bo to każdego uspokaja coś innego zupełnie. To też tak dygresja mi się też przypomniała grafika samorzecznicza odnośnie tego, że żeby nie strzelać fajerwerkami ze względu na osoby w spektrum Sylwestra. No i tu dyskusje były podzielone, bo to się jakby opinie były podzielone, bo dyskusja się wywiązała na grupie dla osób w spektrum, gdzie bardzo duża grupa osób napisała, że fajerwerki ich bolą, ale równie duża grupa osób napisała, że mają problemy z zaburzeniami czucia głębokiego i na przykład huki je przyjemnie dostymulowują wewnętrznie i to je uspokaja. Ja jestem w tej drugiej grupie, że mnie takie rzeczy uspokajają, a piski to po prostu potrafią mnie rozsadzić, więc no, cisza, światło, te miękkie rzeczy też jakby, to też jest jeden z powodów, dla których noszę stare rzeczy. Nie jest to poliester i mnie to nie boli w skórę. I to też jakby jak tłumaczę to ludziom, że coś mnie potrafi boleć od noszenia, to jakby nie rozumieją tego za bardzo, a to tak czasami działa. Jak mam gorszy dzień, to nawet moje włosy mnie potrafią zdenerwować, także mam ochotę je po prostu zgolić na łyso, bo mnie każde dotknięcie powietrza po prostu boli i drażni i czuję to w każdym nerwie, tam gdzie powietrze mi zawieje na twarz albo dotknie mnie włos. No tak, ja myślę, że to są takie najbardziej uniwersalne rzeczy. No i też te zabawki do stymulowania. Nie wiem, mam gumki dzisiaj na ręce, to działa całkiem dobrze, ale można też kupić takie zrobione specjalnie pod osoby w spektrum. To też wiadomo, każdemu coś innego będzie pasowało, ale jednak ciężko utrzymać ręce przy sobie i to też bardzo mocno rozładowuje emocje, żeby się czymś po prostu cały czas bawić i przesuwać gdzieś w tych rękach, więc to też jest ważny element. Czy są jakieś inne bodźce, które pomagają Ci stymulować oprócz na przykład właśnie kilku fajerwerków? Muzyka. To też jest ciekawe, bo bardzo ostatnio się wkręciłam, znaczy ostatnio, zawsze słuchałam muzyki folkowo-pogańskiej, ale ostatnio odkryłam zespół Heilung i gdzie bym nie weszła pod komentarze,
na Facebooku, to pod każdym utworem ktoś pisze na przykład, że mam autystycznego syna, który nie jest w stanie się porozumiewać mową werbalną, ale jak słuchamy razem tej muzyki, no to jakoś tak nawiązujemy połączenie, on jest w stanie rozmawiać i przekazywać emocje przez tą muzykę. I ja widzę te komentarze po prostu pod każdą piosenką tego zespołu, który on wstawił. Nie wiem, na czym polega fenomen tej kapeli, ale coś w tym musi być, że to na tyle osób po prostu działa. Więc muzyka, no, koce obciążeniowe to jest świetna sprawa. Ja też bardzo lubię nosić gorsety na przykład, bo nie lubię jak ubrania mnie po skórze jakby, nie wiem jak to nazwać, jak mi jeżdżą. Jak coś jest do mnie twardo przyczepione, no to jest okej, nawet jak mnie ciśnie w jakiś sposób, ale to są już właśnie te zaburzenia czucia głębokiego, więc, ale z drugiej strony innym by to przeszkadzało i muszą nosić tylko luźne ubrania, nie są w stanie ubrać nawet rajstop, więc to zależy, trzeba wyczuć, co dla kogo jest dobre. Też wielu osobom na przykład makijaż na twarzy przeszkadza, bo to już jest uczucie czegoś lekkiego, a ja teraz jak nie mogę rysować, bo nie mam na to czasu, trochę też przeniosłam tego steama, który mnie odstresowywał, także nie macham pędzlem po kartce, ale robię sobie jakieś makijaże rano, mniej lub bardziej udane. No dzisiaj mam trochę twarz spaloną przez słońce, ale z reguły tak to działa, także to nie ma jednego rozwiązania, to jest po prostu spektrum, czyli u każdego się inaczej to nasila i każdy ma jakieś swoje te bodźce, które pomagają. Wiem, akurat spektrum autyzmu jest w kręgu mojego zainteresowania i akurat nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja siedzę po tej drugiej stronie barykady w edukacji i widzę wszystko od strony kuchni. I nie wiem, czy masz takie wrażenie, że duża część rodziców, dzieciaków, które ewidentnie przejawiają cechy autystyczne, po prostu uciekają od diagnozowania, że padają często takie komentarze, że może to akurat przez to, w jakiej klasie się znajduje, albo że jakieś zmiany nastąpiły w ruchach kadrowych, albo na przykład, że ten nauczyciel nie przypasował i tacy rodzice przypisują temu dzieciakowi lęk. Czy tak jak dla mnie, no, objawia się jako standardowy autystyk i akurat też próbuję tłumaczyć rodzicom, że spektrum autyzmu to nie jest koniec świata, to nie jest wyrok, że akurat można z tym dorastać i żyć, no kolokwialnie nazywając normalnie, w miarę naszych możliwości, ale widzę, że akurat rodzice bardzo ostrożnie do tego podchodzą. Myślę, że to chyba wynika z wielu stereotypów, które też są dookoła spektrum, bo jeżeli ludzie czegoś nie znają, to się tego boją i nie umieją tego w jakiś tam sposób oswoić. A też no, śledzę bardzo dużo grup właśnie facebookowych, takich też wsparcia i wymiany doświadczeń, z czego najciekawsza dla mnie jest chyba grupa właśnie z ADHD. To jest jakby spektrum i ADHD się czasami pokrywają, ale tam czasami wpadają takie wątki właśnie pisane przez rodziców, którzy piszą posty z pytaniem o pomoc, jeżeli chodzi o zachowanie ich dziecka. A z opisu wychodzi na przykład normalny, zdroworozwojowy dwulatek, który po prostu jest głośny, poznaje świat i no, po prostu jest i istnieje i nie jest taką lalką, która gdzieś tam siądzie i się nie odzywa i się nie rusza, a rodzice by chcieli, żeby to dziecko było taką lalką, która siądzie, nie przeszkadza, zajmie się samą sobą i od razu piszą i pytają, czy to jest ADHD, gdzie ja mam się zdiagnozować na to ADHD, albo w ogóle, że byli już u 3 lekarzy i każdy powiedział, że wszystko jest w porządku i że dziecko nie ma ADHD, a oni tak uparcie szukają tego ADHD, bo im zachowanie tego dziecka nie pasuje, więc to też pokazuje brakiem wiedzy. No też to, że ludzie się boją i nie wiedzą, z czym się je różne zaburzenia i w sumie dla mnie to jest smutne, jak rodzic dostaje jakieś przesłanki, że dziecko może mieć problemy rozwojowe i nic z tym nie robi, no bo to prędzej czy później wybuchnie w dorosłym życiu i tu kolejny problem dorosłych ludzi właśnie z zespołem autyzmu, którzy
nic o sobie nie wiedzą, nie są w stanie znaleźć też jakichś mechanizmów, które pozwolą im funkcjonować w świecie, rodzice ich nie rozumieją, każą się tylko ogarnąć, przestać wydziwiać, przestać być leniami i się pojawia problem. Jak taka osoba ma funkcjonować w społeczeństwie, skoro od dziecka jest zbywana, a ze spektrum autyzmu się nie wyrasta. I jeżeli moim zdaniem nie zacznie się świadomie jakoś nad tym pracować, to będzie tylko coraz gorzej, bo później zaczną się historie typu depresja, lęki społeczne i tak dalej i wtedy będzie faktycznie prawdziwy problem, więc no jest to problematyczne, ale nie mamy wpływu na ludzi za bardzo. Możemy mieć, ale nie wiem, czy mamy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie o tą kulturę, bo powiedziałaś, że obecnie jest sporo szkół właśnie, to są dużo wskazań, to jest tak powiedzieć, wymatyzowanie i sama nie zauważyłam, że mógłby być spektrum autyzmu. Ale czy na przykład serial ATP, który chyba był na Netflixie, uważasz, że to by był dobry serial, który mógłby pokazać, że tak może wyglądać spektrum autyzmu? Szczerze nie oglądałam, bo nie wychodzę za bardzo z Netflixa poza kategorię filmy i seriale wojenne. Znaczy muszę do niego sięgnąć tak z ciekawości, ale jakoś jeszcze nie było okazji. Po prostu jakoś tak, nie wiem, czytam, oglądam i słucham tylko rzeczy, które są gdzieś tam w kręgu mojego zainteresowania. No to w sumie też mam takie pytanko. Dotyczące w sumie tej konkretnej sytuacji, bo wspominałaś, że osoby z spektrum mają pewne trudności z funkcjonowaniem w sytuacjach bardziej wymagających społecznie. Więc zapytam Cię, nie chcę zadać prostotącego pytania, sensu tego pytania. Więc jak się czujesz w tym momencie? Będąc w jakiejś formie centrum uwagi, będąc właśnie w tej inicjatywie oddolnej, poszerzając tą wiedzę na temat spektrum dla ludzi, którzy mogą nie mieć jej wystarczającej poziom. Szczerze, jeszcze normalnie, ale mam świadomość, że się cały czas czymś bawię, więc gdzieś tam nerwy mam ukryte w sobie. Pewnie wyjdę i wypalę papierosa za papierosem, ale to nie jest jeszcze zła reakcja, gorzej jakby, nie wiem, była sytuacja na tyle stresująca. Bo też ja mam coś takiego, że jak jestem w stresie, to jakby zduszę to w sobie, nie pokażę tego za bardzo po sobie inaczej niż na przykład bawiąc się czymś, a później wyjdę do jakiejś neutralnej przestrzeni i potrafię wybuchnąć. To są te tak zwane właśnie meltdowny, czyli różne ataki paniki, płacz, hiperwentylowanie się i tak dalej, to też mi się zdarza. Są też shutdowny, czyli u mnie to się objawia tak, że po prostu jakby funkcjonuje jak na 1% baterii, że trochę obraz mi się rozmywa, jakby idę jak robot, nie myślę za bardzo, nie analizuję, to też jest dość takie problematyczno-niebezpieczne, bym powiedziała, gdzieś się muszę przedostać przez przestrzeń miejską. No i burnouty, czyli to takie długie wypalenie, często mylone z depresją, bardzo często mylone z depresją. Ale ja na przykład jak miałam typowy burnout, jeszcze zanim się dowiedziałam, że jestem na spektrum, brałam leki uspokajające, to one w ogóle na mnie nie działały. Więc no niestety ciężko to od siebie odróżnić, ale występują takie zjawiska i bardzo często właśnie już po fakcie, że te emocje gdzieś tam blokują, kumulują i wybuchają. Ale ogólnie jest okej. Okej, widzę, że nie ma więcej pytań. Damy może w takim razie szansę Zuzannie na tego papierosa. Zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie do odwiedzenia mediów społecznościowych projektu Kontrasty, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi spotkaniami, a także żeby się zapoznać z treściami dotyczącymi dzisiejszego tematu, które będziemy wrzucać cyklicznie na nasze social media. W celu łatwiejszego znalezienia linków mamy kody QR, z których można jak najbardziej skorzystać. Zapraszamy Państwa teraz serdecznie na 15-minutową przerwę, a potem zapraszamy na warsztaty.